Cześć, tutaj Kawiak Jones i witaj w specjalnym 11. odcinku serii, w której dokumentuję ponad 100 godzin, jakie spędziłem w paryskich katakumbach. Ten odcinek jest specjalny z kilku powodów. Jest najdłuższym na kanale, moim zdaniem jest najbardziej klaustrofobicznym i co najważniejsze, przynajmniej dla mnie, jest w nim 6 dziur. A przed tobą świąteczna klaustrofobiczna miazga z okazji niedawnej 6. rocznicy publikacji pierwszego filmu na tym kanale. Po raz kolejny wychodzimy z naszej bazy. Sorka za to, że w poprzednim odcinku było trochę zrypane audio, teraz są podłączone na świeżo i mam nadzieję, że się nie rozepnie. Postaram się to też co jakiś czas sprawdzać, żeby po prostu nie było tak, że mi się rozepnie, a ja dalej będę nagrywał. Także tak jak mówię, każdy błąd popełnią tylko raz. No i co, i lecimy, tą drogę już znacie. Jestem tak naprawdę w drugim czy trzecim dniu i powoli zaczynają mi się kończyć pytania. Także w tym odcinku nie będzie żadnego Q&A. No podejrzewam, będzie krótki odcinek. Teraz idziemy do fajnego miejsca, w którym widać kość. Tylko nie pamiętam, czy to znaczy kość, w którym widać czaszkę, tylko nie pamiętam, czy jest to czaszka prawdziwa, czy tylko czaszka wyrzeźbiona. No ale zaraz się o tym przekonamy. Znowu jesteśmy w miejscu, gdzie jest rowerek. Kolega poszedł tam rzucić okiem, bo tam dawno nie był. Ja już nie będę wchodził, natomiast co jest tutaj fajne do zaznaczenia, to że żeby dojść do tej odnogi, do tego pomieszczenia tak naprawdę, schodzi się z głównej drogi w lewo, powiedzmy 30 metrów i później jest jeszcze 40-50 metrów prosto. I tak naprawdę przez tą lisią dziurę, którą tutaj widzicie, jest wejście do tej komory. To jest komora, sala, w której można mieć tak naprawdę imprezę na jakieś, nie wiem, 30 osób, patrząc po miejscach siedzących. I tak naprawdę w związku z tym, że to miejsce jest takie rozległe i tak wszystko jest oddalone i fajnie też tłumione przez te kamienie, tak naprawdę tu mogłaby się dziać impreza. Głównym tunelem mogliby przechodzić katafliksi, czyli to jest ten oddział policji, który krąży po podziemiach i wyłapuje takich jak my na przykład. No i po prostu mogliby tego nawet nie usłyszeć czy nie zobaczyć, bo tych odnóg jest tutaj tak dużo. Także to jest fajna rzecz. Tym bardziej, że te odnogi cały czas się troszeczkę zmieniają, bo na przykład jak tu widzicie, cała ta odnoga została wypełniona kamieniami, prawdopodobnie wcześniej prowadziła gdzieś dalej, zresztą po sposobie budowania łuku tutaj widać, że to jest bardzo dawno zrobione. Który rok? 1779, czyli 2 lata tak naprawdę po rozpoczęciu tej całej przebudowy tych katakumb. No jest to naprawdę prawdziwy labirynt i podejrzewam, że nie ma nawet fizycznej możliwości, żeby po prostu w jakiś sposób to kontrolować wszystko. Są jakieś oddziały, ich chyba po 12 osób z tego co tutaj pytałem po tych ludzi, oni chodzą w takich grupach. No i po prostu się zasadzają, jeżeli coś słyszą, no to idą w tamtym kierunku, no i legitymują tamte osoby, wpisują mandaty. Bardzo często zgarniają też ludzi przy wejściu. My na przykład dzisiaj tutaj wchodziliśmy już chyba 4 razy studzienką, która jest przy samym skrzyżowaniu i po prostu to jest naprawdę bardzo dziwne uczucie, jak się podchodzi na cwaniaka do studzienki, podnosi ją, wskakuje, zamyka za sobą, ludzie na skrzyżowaniu stoją, patrzą na was i czasami nawet ktoś zagada. Dobra, pojawiła się dziura. Chcę zobaczyć co tam jest. Oczywiście nie obiecuję sobie dużo, no aczkolwiek jest trochę fajnie, ciasno i na dość sporej wysokości, więc z przyjemnością się tam wcisnę. Także może być troszeczkę klaustrofobicznie, założę rękawiczki, bo po co bez? Jak mam, to po to je zabrałem, żeby ich używać i nie pokaleczyć sobie rąk o to wszystko. Widać, że nie jestem pierwszy i na pewno nie ostatni, który się tu pakuje. Podobnie jak u nas w Międzyrzeczu, tak samo i tutaj dzieje się masa rzeczy z odkopywaniem jakichś przejść i po prostu i sprawdzaniem, co jest za ścianami i tak dalej. Tutaj też jest odkopane. O, patrzcie, znalazłem jakiegoś geocache'a. Tutaj też kopią, szukając jakichś dalszych ciągów i tak dalej, zwłaszcza, że tych pustek tutaj była całkiem sporo i nikt tak naprawdę nie wie, w jaki sposób one zostały zamurowane. No i tutaj właśnie natrafiono na taki element. No i zaraz zobaczę, do czego mi się tam uda dojść. Założę kaptur, bo szkoda włosów, chociaż tak mam sztywne włosy od tego kurzu, że się wcale nie mieści. Dobrze, że mam krótkie. Jakbym miał dredy, to podejrzewam, bardzo bym żałował, że je mam, nie? Dobra, idziemy zobaczyć. Będzie ciasno, także ci z klaustrofobią zamykają oczy, a ci bez mogą usiąść wygodniej w fotelu. Mamy tutaj betonową ścianę, resztki szalunku. I tutaj jest coś bardzo... No co tu widzicie, zaraz odstawię na miejsce oczywiście, nawet nagram to, żeby nie było.
tytuł posiadania. A, to jest ulica nad nami, to jest jakiś katakumbowy monopol. Można... Aha, tu za sam teren jest płacone 5000 jakichś jednostek. Za teren z jednym cmentarzem 20, można później kupić 4 cmentarze i osuarium, czyli podziemny grobowiec. Jak odpowiednik jakiegoś inniejszego hotelu. Co to jest? Kartografie. Może jakaś grupa, albo to jest po prostu katakumbowa gra. Także żeby nie było, odstawiam tak jak ma stać. Tu była noga. Tu była noga, studzienka, nie wiem gdzie była. Nie mam pojęcia gdzie to było, wstawię mu to po prostu tutaj. I on sobie stoi dalej ze studzienką. A tutaj z tym tytułem własności. Fajna rzecz, strasznie mi się to podoba, że to są takie znajdki przyjemne. Widzieliśmy tyle jakichś kurde rzeźb porzeźbionych i tak dalej, jakieś ręce wystające z tego. No i dodatkowo dochodzą jeszcze takie rzeczy ukryte w takich miejscach. No i pomyśleć, że w ogóle na początku nie chciało mi się to wchodzić, ale ta dziura wyglądała tak zachęcająco. No ale nic, wracamy do głównego tunelu. Nogami w dół, no bo tam na dole jest duży spadek. Zresztą generalnie zawsze jest nogami w dół, chyba że po prostu znamy ten otwór i wiemy, że się tam nie zaklinujemy. Tak a propos dla tych, co zapomnieli, co znaczą te znaki, które widzicie tu czasami na ścianach. 1780, czyli 3 lata po katastrofie, która zapoczątkowała przebudowę tych wszystkich katakomb. Była trzecia ściana zbudowana przez grupę dowodzoną przez pana G. I przy założeniu, że wszystkie G opisują te same osoby, no to ten pan się tutaj musiał całkiem sporo narobić. Ale zaraz za tym wejściem jest bardzo śliskie i bardzo ciasne wejście. Zobaczcie jak ta glina jest w ogóle ubita. No nic, wejdę, zobaczę co tam jest, no a dlaczego nie? No dobra, nie, to nie jest takie proste tu wejść. Gdzieś ktoś w komentarzach napisał, że współczuje kamerzyście, że musi tu ze mną chodzić. Myślę, że kamerzysta sam sobie współczuje w tym momencie wystarczająco. ale myślę, że zresztą chyba słówka, jak jest. Znaczy wiesz, no ciasno, ale było warto, myślę. Było warto. Nic, przejdziemy jeszcze kawałeczek dalej, zobaczymy co tu jest. Wow, ale normalnie zjeżdżalnia tutaj jest. Tak to jest ubite. O kurde, tutaj jest dopiero zakamuflowana sala. Tylko taka bardzo niska. Salą bym tego jednak nie nazwał, no bo jest jednak za niska i za mało tej otwartej przestrzeni. Ale ewidentnie widać, że ktoś tutaj kopie. To co tu widzicie, to jest urobek z jakiegoś otworu, który został tu przerzucony. Różnica pomiędzy bukrami w Międzyrzeczu a tym miejscem to jest na przykład taka, że jak się w Międzyrzeczu rozkuje ścianę, to leci piasek. Bo tam jest piasek, a tutaj są po prostu kamienie, więc te kamienie są po prostu przewalane z miejsca na miejsce, żeby dostać się do jakichś innych miejsc. No i te dziury w ścianach nie powodują aż takich wielkich uszkodzeń albo szkód, jak powodują na przykład w Międzyrzeczu, bo tam zapychają całe studzienki, odpływy wody i zalewa przez to wszystko tunele. Tam jak widać, ktoś to naprawdę ma nierówno w głowie, zaczął sobie drążyć. Nie wiem co on tutaj drąży, ale trochę mnie to interesuje. Także kamerzysty już tam cisnął nie będę, znowu będziecie mieli ujęcie na mój tyłek, jak chyba cały film, kurde. I zobaczę sobie co tam jest. O, po kamieniach, ale mam ochraniaczy na kolana. Co za pojebany człowiek to wykopał. I co go motywowało go w ogóle do tego. Tam dalej już nie chcę wchodzić. Nie wiem, kamerzysta się pcha? Nie, kamerzysta jest mądry i się nie pcha. No nic, ja wracam. No tutaj jest już widzę zawalone dalej, to trochę tak wszystko wisi na słowo honoru. Jest to świeżo rozkopane, więc nie będę się tutaj ładował. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ale otwór za mną, przez który się wcisnąłem, jest niższy niż moje buty, bo nie mogę postawić w nim buta, właśnie sobie macam. Także to już jest ciasne miejsce, aczkolwiek widzicie, nade mną jest sklepienie, nic się zawalić nie może. Więc to jest tak naprawdę jak wchodzenie do rury, no bo utknąć tu nie utknę, zawalić się nic nie zawali. Więc to jest wbrew pozorom całkiem bezpieczne. Może klaustrofobiczne, jak ktoś nie lubi, ale ja chyba nie mam klaustrofobii, a jak mam, to jakąś odwróconą. Dziura warta spenetrowania, zaliczona. Może jak wrócę tu za jakiś czas, to
wrócę tutaj do tego miejsca i po prostu zobaczcie, gdzie to kopali się dalej. Patrzcie, widzicie, jak oni tu wpychali piach tylko w narożniki, żeby po prostu porobić przejścia? Ty jednak jesteś pojebany. Jest podłączony, jak widzicie. Także cały czas nagrywa, z tym jest dobrze. Wracamy, bo tych dziur w ogóle nie mieliśmy penetrować, a mieliśmy trochę mniej czasu. Bo jak się okazało, do bazy wróciliśmy nie o 10, tylko 40 przed. Ja w ogóle nie mam zegarka, więc jak ktoś mi mówi, że jest 10, to wierzę na słowo. I wyszliśmy jeszcze na taki szybki 40-minutowy rekonesans. I tych wszystkich dziur, które tu mamy, w ogóle nie mieliśmy w planie, więc po prostu musimy teraz szybko nadrabiać. Także pakuję latarkę, żeby nie zapomnieć, bo już mam dość zapominania i gubienia rzeczy. W ogóle jak byliśmy na zewnątrz, bo na zewnątrz też byliśmy kilka razy, to tam są na ulicach takie darmowe toalety i tak dalej. No i byłem w tej toalecie, no i ściągnąłem tą nerkę siłą rzeczy, bo żeby było wygodniej. Wyobrażacie sobie, że zostawiłem tą nerkę w tym kiblu, nie? Ale była już 23, więc po mnie nikt nie wszedł, wróciłem 15 minut wcześniej i później dalej była. A tutaj paszport, drugi telefon, portfel, wszystkie dokumenty. Jezus Maria, mogłem zginąć w tym Paryżu, ale nie w katakumbach, tylko po prostu przez to, że pogubiłem wszystko, co tylko się dało. Ale takie rzeczy mi się nigdy nie zdarzają po prostu, nie? Także nie wiem, z czego to wszystko wynika, no ale mam nadzieję, że to już koniec naszych przygód z gubieniem rzeczy. Mam tutaj taką małą teorię na temat tego, skąd tutaj tyle flaszek po St. James, ile to ma procent? 40 z woda. To wino oczywiście, no bo to Francja, 6,5. W każdym razie tych flaszek jest to całkiem sporo i moja teoria na to, skąd one się tu wzięły, pochodzi stąd. Moim zdaniem na trzeźwo tam się nie da kopać, bo o ile chodzi o penetrację, to jeszcze, ale jak miał coś kopać pod ziemią i nie wiedział, co się sypie zaraz na mnie, czy coś, to jest zupełnie nie moja rzecz. No i ci, co tu robili, to podejrzewam, też musieli się trochę znieczulić na to wszystko, żeby to jakoś poszło. No jak sami widzicie, przekopali kawał tunelu. Dobra, wracamy do głównego tunelu. Jak widać, można tutaj naprawdę zjechać, to nie była ściema, tylko na głowę uważać. No, jesteśmy znowu w głównym, no idziemy dalej, nie? Chociaż widzę, że tutaj jest jeszcze jedna dziura. Mamy kolejną dziurę i też taką fajną, ciasnawą, więc dzisiejszy odcinek będzie, z tego co widzę, troszkę bardziej klaustrofobiczny niż poprzednie, chociaż na niektórych wszystkie mogą być. No, idziemy zobaczyć, jest trochę ciasno. Kamerzysta już mi tutaj szwankuje, że może jednak tam nie, czy coś. Więc może być tak, że po prostu wcisnę się tam sam i nagram, co się da. Zobaczę, co tam jest. No a później idziemy do tej właśnie ludzkiej czaszki. No i zrobiliśmy tak, że nasz kolega wraca do bazy, tam gdzie ewentualnie mają się o 10 pojawić ludzie, bo my jesteśmy jak zwykle spóźnieni. Natomiast my zostajemy dłużej, możemy sobie nawet koło 11 wrócić do bazy, także pójdziemy jeszcze jedną drogą, zobaczymy salę, która się nazywa K. No ale przed salą, która się nazywa K i przed czaszką czeka mnie jeszcze ta dziura. Udało mi się namówić Jose na to, żeby wszedł tutaj razem ze mną. Także teraz zobaczycie kogoś innego w bardzo niekomfortowej pozycji. Przypominam, że Jose organizuje co prawda wycieczki do Peru, różne ekstremalne wspinaczki na szczyty, dżungle i tak dalej, ale to jest jego pierwszy raz pod ziemią i chyba, jak widzicie tą uśmiechniętą twarz, to chyba jednak nie jest ktoś, kto ma klaustrofobię, nie? Uśmiech rozpaczy. Uśmiech rozpaczy. Jak się czujesz? Jest klaustrofobia? Czujesz, że coś ci się zawali na głowę? Przecież wszystko jest stałe, dobrze zrobione i tak dalej. Jak mówisz, to tak czuję, ale nie, jest okej. Myślę, że już po tych kilkudziesięciu godzinach, które spędziłem tutaj, myślę, że mógłbym do tego troszeczkę przywyknąć. No popatrz. Doszedł. Dobrze, że tu jest za zakrętem, bo jakby zobaczył, co jest za zakrętem, to by nie wszedł. Co jeszcze my tutaj mamy? Spod kąta zrobię. Mamy 6. ścianę z 78 roku pana G. Widać, pan G się tutaj trochę napracował. Ale co jest tutaj też fajne do zobaczenia, to można zobaczyć, w jaki sposób w ogóle oni to wszystko budowali i wzmacniali. Bo tutaj mamy po prostu strop, który był kiedyś. Chyba ta część nade mną się już zapadła.
I tu fajnie widać, w jaki sposób oni budowali filary tego wszystkiego. Pojawia się tutaj oczywiście też pytanie, po jaką cholerę oni zasypali to wszystko piaskiem, bo tutaj widać, że tutaj jest zrobiony normalna ściana, prawdopodobnie do takiego samego poziomu, jak jest tam na zewnątrz. Tylko że jest cała wypełniona piachem, który ktoś właśnie przekopuje, żeby się gdzieś dostać. No a gdzie się dostać, no to się zaraz przekonam ja, wchodząc tam. Podejrzewam, że tam już będę musiał wejść sam, bo już nie starczy mi sił, żeby go tutaj namówić na wchodzenie tam, nie? No dobra, to kręcisz znowu od dupy strony. No chyba, że znajdziesz coś tam ekstremalnie fajnego. A, nic tu nie znajdę. Daj kamerę. No tak, żeby nie było, bo wiem, że jakbym wam powiedział, że tu nic nie ma, to i tak chcielibyście zobaczyć, co tam jest. To teraz możecie sobie zobaczyć. O, tak to wygląda i tam ktoś po prostu kopie dalej, ale z tego co widzę, skończyła się płyta, pod którą można było kopać, w związku z czym tam już zaczął lecieć piach z góry, no i kopanie jakiekolwiek nie miało sensu. Także tak to właśnie wygląda, nie? Tu mam, nie wiem, jeden palec, czyli to jest grubość mojej głowy i długość jednego palca, taka jest wysokość tego w najciaśniejszym miejscu. Fajnie się tutaj leży. Zobacz, jaki dziwny beton w ogóle mieli, nie? Nie wiem, co oni tutaj ładowali do tego, że to jest takie dziwne. Fajnie też można do góry przejrzeć, jak te kamienie są pościskane tutaj i tak dalej. No ale to jest chyba wszystko, co można tutaj zobaczyć, o ile w ogóle było coś tutaj do zobaczenia. O, wymacam, czy mi się telefon nie rozłączył? Mogę wymacać przecież, bo wygodnie jest. No i jest cały czas spięta wtyczka. Tak mówię i to polecam wam też. Każdy błąd popełniajcie tylko raz. No to co, poprosiłem cię, żebyś tu wszedł tylko po to, żebyś mi podał kamerę i wyszedł z powrotem. Może nie było warte zobaczenia, ale przełamałem trochę strachu, który miałem naprawdę potężny przed wejściem tutaj. No, to znaczy, że ta dziura przy naszej bazie to z przyjemnością będzie też z siebie spenetrowana. Nie mówię tak, nie mówię, nie. Weź kamerę. Czekaj. No ja sobie tu odpocznę. No ty nie odpoczywaj, tylko wychodź, żebym ja mógł wyjść, nie? Odpoczniesz sobie jak wyjdziesz. Patrzę nic z niedowierzaniem po prostu. Odpoczynek w tym miejscu jest ostatnią rzecz, jaką bym zrobił. Tutaj muszę przerwać fabułę i podzielić się moją teorią na temat tego, co tu się właśnie od Janie pawliło. Widoczny na tym nagraniu sprzed kilku minut Jose leży i odpoczywa w otworze, bo nie ma w sumie nic lepszego do roboty. Tak samo chciałem zrobić i ja, kilka minut później. Nawet w tym samym miejscu. I co? Wyjdziesz. Patrzę nic z niedowierzaniem po prostu. Odpoczynek w tym miejscu jest ostatnią rzecz, jaką bym zrobił. No co mam zrobić, że już czekam, aż żebyś ty wyszedł. Przynajmniej położysz się w jakiejś wygodnej pozycji i dam odpocząć kręgosłupowi i stopom, nie? Jose nawet nie zorientował się, że robił dokładnie to samo kilka minut wcześniej. Jaki z tego wniosek? Nie taka klaustrofobia straszna, jak ją malują i czasami można o niej nawet zapomnieć. Jak widać na przykładzie tego mistrza chilloutu w ciasnych miejscach, to sama myśl o wejściu w coś ciasnego lub sam widok kogoś w ciasnym miejscu są czasami o wiele straszniejsze niż faktyczne leżenie w jakiejś szczelinie i odpoczywanie. Tylko wejście jest takie ciaśniejsze trochę. A dalej tutaj jest, buty mi się mieszczą, jeszcze jest dużo zapasu, żeby trochę potupać nawet, także w poprzednim miejscu było ciaśniej. Wypadałoby się obrócić. Lecimy dalej, bo jak zwykle 40-minutowy wypad... O Jezu. Nasypało nam się piachu do worka. Bo jak zwykle 40-minutowy wypad na jakąś przechadzkę skończy się znowu na 2 godzinach. Ale widzę, że to już jest ostatnie takie miejsce. Teraz będzie zakręt w lewo. No i musimy szukać naszej czachy, którą obiecałem, że wam pokażę w tym odcinku. Lecimy dalej. No i tyle z mojego chodzenia dalej, kurde, pojawiła się kolejna dziura. No i tak jak wam mówiłem, głupio byłoby jej nie spenetrować, jak już przed nią stoję, ja mam czas. Znowu mamy ścianę od pana G, ale nie wiemy z którego roku, bo blok, na którym była wykuta data, leży gdzieś tutaj pod nami. Są w ogóle jakieś inne kamienie, nie wiem co to jest, to wygląda jak jakaś... W ogóle nie wiem jak to wygląda, dwukolorowy kamień. Nie wiem, jakaś... on jest chyba czymś polany. Bardzo dziwna rzecz, bo tutaj leży takich kamieni więcej, w ogóle pył jest tutaj troszeczkę inny. No nie, tutaj tylko zerknę, bo to widzę, że jak to ruszę, to będzie taki pył w powietrzu, że po prostu będę wyglądał jak kominiarz. Jak sami widzicie, jednak idzie dalej, więc sprawdzę. Trochę tych ścian tutaj poprzebijali. Bardzo dziwny kamień, nie mam pojęcia co to jest. Jakieś obozowisko?
była studnia. O, dawaj Jose tu. Po takiej małej dziurze nie spodziewałem się aż takich dużych, otwartych przestrzeni. I widać, że mam tutaj studnię. Studnia zasypana, tam jest kolejne przejście. Do studni zaraz sobie wejdę zobaczyć i tam można iść jeszcze dalej. Ale najpierw studnia. Zobaczymy, co mi tutaj w studni się pokaże. Wy jeszcze nie widzicie, a ja już widzę, nie? Certetide. Nie mam pojęcia, co to jest, ale jest kolejna znajdka fajna. Oczywiście szyb, widać, że nie jest głęboko, moim zdaniem jest zasypany, dlatego jest taki płytki. Ale co to jest? Certetide discus laboratorie GlaxoSmithKline. Pojebana rzecz, w ogóle nie mam pojęcia, co o tym myśleć, nie? Jak to się... Nie wiem, co to jest. Kolejna dziwna znajdka. No dobra. Zobaczymy jeszcze tam kawałeczek. Kamerę sobie odstawię, bo Jose dziwnym trafem nie wszedł ze mną. Pewnie był za daleko i stwierdził, że może mnie olać. O kur... Jose? Jest bardzo pojebana miejscówka, a jeszcze lepsze jest to, że ona jest strasznie wyślizgana, to znaczy, że masa ludzi tutaj przeszła przeze mną, czyli masa ludzi musiała znaleźć w tym jakiś sens. A skoro oni znaleźli, to ja poszukam. Ale tu będzie bardzo ciasno. Zobaczcie. Tu jest bardzo ciasno. Naprawdę rzekłbym, że bardzo, bardzo ciasno. Staram się jakoś kamerę stawić tak, żeby jej nie kopnąć. No nic, idę. Jest zasypane i nawet mi się chyba nie zmieści na wysokość kamera, żeby tam nam pokazać. Po drugie, prawda jest też taka, że Jose nie wszedł tutaj ze mną, ja już się oddaliłem od niego na kilkadziesiąt metrów. Więc gdyby mi się coś tam ewentualnie mogło stać, a trzeba to robić z głową, pamiętajcie, to no mogłoby zająć nawet chwilę czasu, zanim on mnie w ogóle znalazł. Bo jest tutaj trochę tych ciasnek do przejść, więc nie będę tam się dalej pakował. Z tego co widzę, że jest zasypane i po prostu wyszurane to jest po prostu przez osoby, które to wykopały. I tyle, nie? Nie sądzę, żeby tam było jakieś przejście. Jeszcze obejrzymy dalszy kawałek tu. Wejdziemy do głównego. No, fajna sala, ale tak zaśmiecona, że jakakolwiek impreza tutaj... Jakakolwiek impreza tutaj byłaby trochę porąbana, nie? Mam takie wrażenie, że jak tam wszedłem w to właśnie ciasne miejsce, znajdowałem się za tą ścianą. No i wydaje mi się, że jeżeli gdzieś bym doszedł, to doszedłbym tutaj od drugiej strony po prostu. Ale to chyba nie ma sensu. Zobaczcie, jak się ze mnie leje w ogóle, nie? Nie wiem, czy to z tego, że tu jest ciasno, a jestem tak mocno ubrany, ale mogę się też pocić od tego, że jest po prostu troszeczkę mniej tlenu w atmosferze. Zwłaszcza w tych mniej dostępnych miejscach, ale tam była... Ale nie, studzienka była zawalona, tak czy siak. No, dużo rzeczy niepotrzebnych zabrałem, a nie zabrałem czujnika gazów, aby się przydał w takich miejscach. Kurde, nie? Dobra. Co, zabrałbyś dziewczynę na randkę w takie miejsce? Czy zabrał dziewczynę na randkę? Bardziej być... Mógłbym zapytać, czy już zabrałem. No bo nie ukrywam, że parę dziewczyn ze mną na bunkrach już było. To gdzie ja doszedłem, powinno gdzieś tu wychodzić. Przynajmniej wedle mojego jako takiego pojęcia. Ale widzę, nie ma tutaj żadnych przejść. Aczkolwiek były. Tu mamy bloczki i to nie są jakieś stare bloczki, więc blokami betonowymi to nie wiem. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś z bloków betonowych, zwłaszcza, że one widać po boku są bardzo długie, żeby ktoś coś takiego zrobił. Drugi dzień dobiega końca i druga
I drugi zestaw baterii. O, mamy czachę. Dobrze, że spojrzałem do góry. Drugi zestaw baterii sięga do końca. Widzę, też się zaczyna kończyć. Także wszystko bardzo fajnie się składa. A jeszcze fajnie się składa z tym, że w końcu mam tą czachę, którą chciałem zobaczyć. Już widzę, że to jest ludzka czacha, nie jakieś żegowienko wyrzeźbione. Teraz się muszę tam dostać. Fajnie wyrzeźbiony w ogóle łuk, nie? Jaka to w ogóle wejdę? Sobie ci nogę. Nie no. Już jest szeroko, można się podać. Oj, chyba geocage. To jest ludzka czaszka wmurowana w ścianę z łacińską inskrypcją wygrawerowaną na niej. Patrzcie. Żebym tu nie spadł, byłaby lipa. O, widzicie? Nie, kolega nam tłumaczył, co to znaczy, zapomniałem. Dlatego postaram się to nagrać jakimś dobrym kątem, żeby można to było... Może zmniejszymy światło. Reszta tu wygląda tak, jak widzicie. Okienko, ściana. A tu jest geocage, którego chciałem zobaczyć. O, taka kosteczka w środku. Musimy ściągnąć rękawiczki. To jest geocage, to jest jakaś kulka z plasteliny, którą ktoś tu po prostu wsadził. Nie mam pojęcia, co to jest. Mam na... Aby mi spadła kamera. Nie mam tu jak tego postawić. Teraz mi świeci prosto w twarz. A przynajmniej widzicie lepiej to, co tu znalazłem. Jakaś fajna znajdka. Pakuję z powrotem do woreczka. I tyle, teraz będę schodził na dół. Ale przez tą całą temperaturę tutaj dosłownie cały czas się ze mnie leje. Ile ja po prostu litrów potu wypociłem, to się w pale nie mieści. Widzę, że bateria na kamerze też już zaczyna powoli siadać. No, dobry chwyt. Dobra. Zaczynam szwankować. Lampa pokrętła do regulacji światła jest takie, że na środku jest chyba najniższa, a po bokach jest najwyższa, także coś się musiało spieprzyć w tym oporniku. Uchwyt od kamery wczoraj w ogóle, dzisiaj nawet rano naprawiałem, bo kamera mi zaczęła odpadać od uchwytu, do którego jest przyczepiona, nie kamera, tylko lampa zaczęła mi odpadać od uchwytu, do którego jest przyczepiona. No i co, znalazłem śrubokręt, jakiś student ktoś miał, rozkręciłem całą lampę, przez obudowę przeciągnąłem trytki, bo trytek mam masę w plecaku. I jakoś udało mi się to naprawić. Ale co wam chciałem pokazać, to, że te całe prace, które tu były, to nie polegały tylko na tym, że ściany stawiali i po prostu robili to wspieranie. Natomiast jeżeli były jakieś pęknięcia w stropie i tak dalej, przez które mogłaby dalej korodować, znaczy woda spływać, powiększając je i tak dalej, powodując później jakieś osłabienie tej całej konstrukcji, to te ujęcia, znaczy te pęknięcia w wielu miejscach zostały wypchane jakimś takim materiałem, który tej wody nie przepuszcza. On jest oczywiście troszeczkę bardziej wilgotny niż ta reszta ścian, do jakiegoś tam stopnia może przepuszcza. Natomiast no, robota na suficie, każdy malarz to wie, że jest chyba najgorsza. A jeszcze jak jest taka, że musisz wciskać ten coś, jakiś kit czy klej po prostu w szparę do góry pękniętą, no to jest naprawdę niewdzięczna robota. Także tym bardziej szanuję tych, którzy to wszystko tutaj zrobili. Przez taka rzecz, ta czołówka mi znowu pada. Pada cały czas od poprzedniego tego. Jak ktoś zapyta, co jak ci padnie lampa i w ogóle. No tutaj mam jeszcze jedną lampę. Tam w środku mam jeszcze jedną lampę ręczną, jeszcze jedną czołówkę i do wszystkiego mam cały czas w plecaku, nie wiem, ze 4 czy 5 zestawów baterii, które znalazłem nawet w ciemności. Tu sobie odpuszczamy, bo to już byłoby za daleko od tego, a też jakąś tam godzinę musimy wrócić. Idziemy dalej prosto. No ładnie, też ktoś miał niezłą cierpliwość do namalowania tego wszystkiego. Kurde, nie? To jest długi dość odcinek z tym wszystkim, nie? Jak się przez to przechodzi, to się trochę zaczyna w głowie kręcić, bo to się zaczyna robić przechodela rzeczywiście, nie? Doszliśmy do kolejnej studni, zobaczcie jak głęboko jesteśmy pod ziemią. Tam jest studzienka, tak się odbija, błyszczy i w ogóle, nie? No ale to ujęcie już na pewno widzieliście, tu zaraz będzie coś znacznie ciekawszego. Będzie też studnia, ale w drugą stronę i to będzie studnia z historią. Kolejna karta z pieniążkiem. Gdzieś to była skryta. Co tu mamy? Akt własności innej ulicy i widzę, że jest droższa ulica, bo z osuarią... Nie, taka sama jest stawka. Ale to zabieram, bo poprzednią zabrał kolega, widocznie to się zbiera. Może tu można gdzieś na coś wymienić. A, czołówka na głowie już przestaje praktycznie świecić. Normalnie miała 3 bardzo jasne programy. Gdzie to wchodzi?
w kieszeni. Telefon jest podłączony, jest. Czołówka nagrywamy już coraz, znaczy świecimy już coraz słabiej. Prawda jest taka, że na tym najniższym poziomie może świecić jeszcze bardzo długo, a ja tak naprawdę więcej nie potrzebuję. Teraz świeci kamera, ale normalnie jak się poruszamy, to tylko tyle, żebym po prostu widział to, co mam tu przed sobą, nawet troszeczkę zacienione. Także jakiekolwiek światło. Jeszcze to zauważyłem, to, że jeżeli właśnie idzie się długo w tej jasnej, znaczy bardzo ciemnej czołówce, to wzrok po prostu o wiele bardziej się przyzwyczaja. Znaczy, nie odkryłem może Ameryki, ale wzrok się po prostu przyzwyczaja do tej ciemności i zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Tutaj mamy 54. ścianę pana F z 867 roku. Różnica tutaj jest na przykład taka, że tamte ściany były robione z innych kamieni, z innej zaprawy. Z tego względu, że po prostu były robione, nie wiem, 70-80 lat wcześniej niż to. A tutaj mamy przykład, jak takie ściany robiono 80 lat wcześniej. I teraz sami sobie widzicie, ile lat trwał proces wypełniania pustek pod Paryżem, żeby to doprowadzić do takiego stanu, żeby to miasto nad nami mogło tak naprawdę urosnąć. Mamy tu miejsce, do którego chciałem dojść. Patrzcie, geokej jest schowany. Znaczy schowany. Trzeba po prostu mieć oczy szeroko otwarte, żeby to zobaczyć. Może odstawię dalej. Coś tutaj jest powiedziane i coś tu na końcu jest sandwich, czyli to może o jedzeniu. Nie wiem co to jest. Zawinę to z powrotem, tak jak tutaj jest. Natomiast tak jak powiedziałem, z tą studnią wiąże się pewnego rodzaju historia. Zaraz poświecę głębiej. Jak widzicie, jest to dość głęboka studnia. O, patrzcie. Czyściutka woda. W każdym razie historia związana z tą całą studnią polega na tym. A 3,34 to jest dostawa takiej karteczki. Historia związana z studnią polega na tym, że no nie wiem, kilkanaście lat temu tej studni tutaj jeszcze nie było i ta studnia po prostu była otwarta w przejściu, co było bardzo niebezpieczne. I jedna turystka, bo to nie była katafilka, tylko turystka, wpadła do tej studni. Nic sobie na szczęście nie połamała, bo na dole była woda, która zamortyzowała ten cały upadek i tak dalej. Natomiast nie za bardzo było ją jak stąd wyciągnąć. I z tego co opadał na mój kolega, no wierzycie co zrobili, nie? Wszyscy ściągnęli spodnie i zrobili linę z jeansów, którą wyciągnęli laskę stąd, żeby mogła po prostu wyjść na powierzchnię, nie? Bo innej możliwości nie było. Także, tak jak powtarzałem już dziesiątki razy, powtórzę jeszcze raz, to wcale nie jest bezpieczne zajęcie i nikomu, ale to absolutnie nikomu nie polecam wchodzenia w to miejsce, bo po prostu ten mur został dobudowany przez katafili tylko dlatego, żeby to miejsce było bezpieczniejsze. Wcześniej tego muru nie było, ale siłą rzeczy oni nie są w stanie tego zbudować wszędzie, także jest dużo takich otwartych studzienek tutaj. Niektóre są głębokie na pół metra, niektóre na 10 metrów. Niektóre są ukryte pod wodą, więc tak naprawdę ktoś musi być, kto powie, że tu jest studnia, czy uważać, bo jak ktoś nie wie, to można się wlepać, zwłaszcza jak się nie zna francuskiego i tych francuskich oznaczeń na mapach. Idziemy dalej. Czeka nas sala K, ale z piasku, znaczy wysypało mi się z plecaku na głowę. Że ktoś... Aha, i to będzie sala K chyba tutaj teraz. Ojejku, no. To jest wejście do sali, wyobrażacie sobie? No nic, idziemy, nie? Raczej. Wyobraźcie sobie, że ktoś organizuje imprezę w tym miejscu i wszyscy, którzy idą na imprezę, muszą właśnie gdzie tu właśnie widzicie. Ja, to jest całkiem spory odcinek tutaj, kurde, nie? Tutaj będzie, ile tu mamy metrów? To jest 50 metrów takiego czołgania, żeby dojść do tej sali. Fajnie wygląda kamerzysta, który się tutaj czołga za mną. I w zębach, no co wam pokażę, nie? Co on ma w zębach, nie? Tak właśnie się. To w ogóle zapojebane miejsce na salę, nie? Że naprawdę ludzie chodzą i tam się zbierają. Nie? I tak a propos, to co tutaj wisi nad tym przejściem wygląda już bardzo ryzykownie, więc nie wiem, czy tam będę się pakował. Ale tu jest jakaś otwarta przestrzeń, wygląda strop znacznie lepiej. Ojejku. Powiem wam szczerze, mi trochę pada wytrzymałość na to wszystko.
Jak widzę ten długi tunel do czołgania się po błocie, mi się tak średnio chce, a z drugiej strony jest ten taki kawałek, pod który niekoniecznie chce się pakować. Nie wiecie co? Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym. Do bazy mamy jeszcze, nie wiem, 20 minut drogi. I naprawdę, szczerze mówiąc, rzadko się to zdarza, ale zdarza się tak, że już mi się po prostu nie chce tam pakować, nie? Jestem już cały zlany potem normalnie. Wszystko mam spocone, buty, kurde. Normalnie pływają mi stopy w tych butach, kurde, tego wszystkiego zgrzania się. Odpuszczam, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ta sala K, to musiałem tu przyjść z kimś, kto się na niej zna, żeby wiedzieć, gdzie tu wchodzić i czy w ogóle się opłaca. Bo jeżeli mam się tam ciągnąć teraz, nie wiem, 10 minut po błocie, kurde, w tunelu o takiej wysokości i na końcu nie zobaczyć nic wartego zobaczenia, no to bym się trochę wtupił. Na początku to jeszcze od razu dziura, to wchodzę, nie? Ale przypominam, że jesteśmy tutaj, nie wiem, drugi, trzeci dzień, no nie wiem, którąś 10. już godzinę i po prostu jest masakra, nie? W sensie jesteśmy już trochę zmęczeni i trzeba też mierzyć siły na zamiary, nie? Tak szczerze mówiąc, to ta sala to był nasz ostatni cel na dzisiaj. Zostało nam 16% baterii w kamerze. Czołówka pada, lampa pod kamerą pada. Także wydaje mi się, że to będzie najlepszy moment na zakończenie tego odcinka w tym momencie. No po prostu zaraz jakość może być zupełnie inna. Zobaczę, czy nagrywa. Nagrywa cały czas, mam jest spięte. Mam nadzieję, że mi się nie odblokował i nie włączyło nagrywanie. Także audio powinno być w porządku w tym odcinku. Także to wszystko, co przygotowałem dla Was, my kierujemy się teraz już bez nagrywania na szybko do bazy. Odpocząć, coś zjeść, wypić, bo nagle zrobiłem się strasznie głodny. No, mam nadzieję, że jakoś tam dojdziemy. Chociaż nie, to jeszcze nie jest koniec odcinka. Cholera jasna, przecież następne... przecież mamy na samym końcu do zaliczenia jeszcze tą lisią dziurę w naszej bazie do ogarnięcia. Także cofam to, co powiedziałem, nie kończę tego odcinka. Tu robimy małą przerwę. No i pewnie zaraz widzimy się, znaczy dla Was zaraz, a dla mnie za jakieś pół godziny. Widzimy się znowu w naszej bazie. Także do zobaczenia. No i tak jak obiecałem, jesteśmy. Dojście tutaj zajęło nam pół godziny, ale już jesteśmy w bazie na lekko. Także sprawdzamy obiecaną dziurę. Mam 15% baterii, już mi się nie chciało je wymieniać. Także musimy się pospieszyć. No jak się okazuje, jest tutaj jeszcze ukryty pokój, bo to, co widzieliście, to jest jedyne przejście do tego pokoju. Znaczy do tego pomieszczenia. I to widzę, idzie tutaj wszędzie dookoła. Patrzcie, ile muszelek, nie? Weźcie sobie to, zerknijcie. Ale już widać, że powoli to się troszeczkę wszystko tutaj odwala i wygląda to tutaj znacznie gorzej niż w tych innych miejscach. Dlatego długo tu nie będę stał. Polecimy w drugą stronę. Jak widać, ktoś tutaj po prostu zrzucał urobek wybrany skądś indziej. Natomiast co tam jest, to wygląda jak kupa węgla. Może mi się uda to uchwycić. Wygląda to jak kupa węgla, ale wydaje mi się, że to właśnie taka kupa węgla nie jest. Po prostu zostało nasypane. Znajomi nam opowiadali o takich sytuacjach, że po prostu jest jakaś taka specjalna substancja, którą wlewają jako jakby ciecz i nie jest to beton. No ona się rozprowadza, wypełnia pomieszczenia po sam strop, po czym twardnieje, jest taką jakby gliną. I wydaje mi się, że to jest taka substancja, to co tu widzimy, po prostu wlało się przez jakiś otwór, który jest tam, znaczy wlało się, zostało wlane przez kogoś, kto po prostu chciał tutaj wzmocnić to wszystko. No i w związku z tym też te wszystkie ściany zostały zamurowane. No i jedyne jakie przejście jest pomiędzy nimi, to jest właśnie ta taka malutka dziurka, przez którą się przeszliśmy. Także, tak jak obiecałem, tak zrobiłem. Ostatnia dziura na dzisiaj spenetrowana. My idziemy się ogarniać. Ja się spróbuję wykąpać przy użyciu chusteczek mokrych. Mam ich tyle, że dobrze byłoby je zużyć, a potrzeba zaczyna się pojawiać coraz bardziej. Także dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Kamera nagrywa cały czas. Widzimy się jutro. Mam nadzieję. W kolejnym odcinku. No i co? I do zobaczenia. Hej!